Ten pokój to istny Armagedon. Po wielkich przejściach naprawdę nie było lekko. W spalonym wzmacniaczu, kilkunastu usterkach w urządzeniu można się wreszcie czymś nacieszyć. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie, tu Zabytki Techniki, przed nami kolejny odcinek. Dzisiaj mam dla Was historię, która wydarzyła się dość spontanicznie, żeby nie powiedzieć, że poukładała się sama. Otóż, sprawdziłem to przed chwilą, 3 lata temu odezwał się do mnie widz, pan Paweł Kilian z Mielca, z informacją, że wysłał do mnie paczkę. Trafiło w jego ręce pewne stare urządzenie pomiarowe, dla zainteresowanych symbol ND960A wyprodukowane przez Elmasz. Jest to miernik driftu i wow and flutter. Tłumaczenie, o co chodzi, jakie to są parametry, do czego to się wykorzystuje w dalszej części filmu. W każdym razie pan Paweł miał takie poczucie, że będę potrafił coś sensownego z tym urządzeniem zrobić. Więc otrzymałem tą przesyłkę i mówiąc szczerze, nie za bardzo miałem pomysł, ale podczas ostatniego odcinka, podczas jego nagrania zauważyłem, że w firmie Soundworks u Adriana Krupowicza w jego zestawie znajduje się inne zabytkowe urządzenie, sztuczne obciążenie pochodzące z linii produkcyjnej Foniki, więc zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Przypomniałem sobie o tym Elmaszu i zaproponowałem jego oddanie. Powiedziałem, że szuka nowego miejsca dla siebie, nowego zastosowania. Adrian się dość szybko zapalił do tego pomysłu. Urządzenie zostało przetransportowane. No później dostałem informację, że łatwo nie było. Wyzwanie było ogromne. Usterek, mimo że z grubsza wyglądało wszystko na działające, było jednak mnóstwo. Elmasz w którymś momencie znalazł się już bardzo blisko na drodze przez okno Adriana. Niemniej jednak samozaparcia wystarczyło i udało się. Urządzenie zostało naprawione, zregenerowane, działa w tej chwili. Wydarzyło się to dosłownie w ostatniej chwili, ostatniego wieczoru przed wyjazdem na targi w Niemczech, targi analogowego audio, gdzie to urządzenie też jakąś swoją rolę odegrało. Także myślę, że historia jest warta pokazania. Zapraszam więc do firmy Soundworks po raz drugi. Przypominam, że rozpoczęła się już i trwa Akademia Gramofonu. Odnośnik znajdziecie pod filmem. Zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zabytków Techniki. Dzisiaj powiemy o bardzo unikalnym urządzeniu, jakim jest miernik driftu i wind fluttera. Samo urządzenie jest ciekawe, ale to, co jest jeszcze ciekawsze, to na jego przykładzie powiem Wam, czym właśnie jest drift i wind flutter. Ale zanim te dwie rzeczy, to Adrian może powiedz 2 słowa o historii, w ogóle ogólnie budowie tego urządzenia. Tak, no historia jest ciekawa, bo w zasadzie dla nas ona się zaczyna z ostatniego odcinka, bo od słowa do słowa okazało się, że jeden z osób oglądających kanał Zabytki Techniki przysłał kiedyś to urządzenie, no i czekało na dobry czas, żeby je przywrócić do działania. A powiem szczerze, że nie było to proste, bo to urządzenie jest starsze ode mnie, jest z 80 rocznika. Także było sporo wyzwań, no i to urządzenie tak naprawdę powstało na potrzeby weryfikacji i pomiaru wszelkiego rodzaju urządzeń, które mają jakieś funkcje odtwarzania jakiegoś nośnika. I to konkretnie urządzenie zostało zaprojektowane w zakładach radiowych Kasprzaka i było stosowane na linii produkcyjnej właśnie do oceny. Początkowo produkowane w samym zakładzie, potem przeszło do zakładów Elmasz. I no, budowa jest dosyć złożona, między innymi sama naprawa zaczęła się od tych wielkich wskaźników wychyłowych, które widzimy tutaj. I to był taki moment, w którym nie było wiadomo, czy pójdziemy krok dalej, bo one oba nie działały, więc trzeba było je rozebrać, potem ponownie skleić i
Następnie no, jest cała budowa i konstrukcja tego urządzenia. Pierwszą taką rzeczą, która no, rzuca nam się w oczy, to jest transformator. Więc tutaj nic zaskakującego, że skądś musimy mieć napięcie zasilające. No i po włączeniu przycisku włączamy napięcie, które trafia na transformator i trafia na tą pierwszą płytkę z oznaczeniem 900, która jest po prostu zasilaczem stabilizowanym. No i dodatkowo w tym miejscu mamy kondensator i to napięcie jest stabilizowane. No i teraz, kiedy mamy to napięcie, to możemy zacząć działać dalej z samym urządzeniem. Płytka, która ma oznaczenie 400, to jest ta płytka, to jest nasz generator. Bardzo precyzyjny generator, który ma napięcie podstawowe 315 kHz. Z reguły generator jest osią takiego urządzenia pomiarowego, chociażby możecie często zobaczyć, że oscyloskop ma częstotliwość 1 kHz czy tam 1 MHz do ustawienia jakichś parametrów samej sondy, ale też no, jego podstawowym w ogóle sercem jest właśnie też generator, względem którego dokonuje się pomiarów. Następnie mamy w tym urządzeniu płytkę z oznaczeniem 100, która jest naszym takim przewzmacniaczem sygnału. Jest płytka z oznaczeniem 300 z kolei, w której ten sygnał jest podawany. W płytce 100 dodatkowo występuje wykrycie sygnału, czy on jest o właściwej amplitudzie, żeby aktywować pomiar. I wtedy z przodu nam się zapala taka lampka voltage level, która oznacza, że napięcie, które jest na wejściu, jest właściwe do pomiaru. No i ta płytka załącza nam to, jest kolejny stopień. Tutaj jest taki ciekawy układ jak detektor, dyskryminator częstotliwości. Jest to układ, który właśnie pozwala konwertować zmianę napięcia na zmianę częstotliwości względem tej wzorcowej. Jeżeli jest właściwa, to jest na wyjściu 3 V. Jeżeli się odstraja, to właśnie w przedziale tam pojedynczych voltów zmienia się w tym zakresie. No i następnie mamy układy, które już bezpośrednio nam zasilają ten wskaźnik wychyłowy 1, który pokazuje nam właśnie odstrojenie. Natomiast dodatkowo są kolejne stopnie wzmacniaczy i filtrów, które pozwalają nam zmierzyć, jak zmienia nam się wow and flutter, czyli ten sygnał, który już został stopniowo wzmocniony, trafia na kolejne układy, gdzie się już tak naprawdę nie bada odstrojenie tej częstotliwości, tylko bada się to za pomocą różnego rodzaju filtrów, które tutaj są też wbudowane. Bada się to, jak bardzo i szybko zmienia się ta częstotliwość, czyli jest tak zwane kołysanie i drżenie tego sygnału, który jest mierzony. No i tutaj dodatkowo są jakieś rzeczy związane z kalibracją, których już nie będziemy poruszać, ale tak precyzyjny układ wymaga właśnie bardzo precyzyjnej kalibracji, żeby mógł potem sam osądzać inne urządzenia. Wszystko jeszcze jest oparte na żaróweczkach, nie na diodach. Są tranzystory? I są tranzystory. I widać po tej płytce, że te tranzystory to były naprawdę elementy no, takiej wchodzące do takiego sprzętu najwyższej klasy. Także nawet jakby samo ułożenie na płytkach jest takim namaszczeniem, że ten tranzystor to jest tam tak jakbyśmy teraz, nie wiem, jakiś mikroprocesor wsadzili. Więc tak, no to już jest urządzenie tranzystorowe, także to musiało robić wrażenie. No i warto chyba powiedzieć, że to urządzenie naprawdę powstało w dużych ilościach i nie tylko było u nas stosowane, ale też do Niemiec było wysyłane i do innych krajów, także szeroko stosowane. I chyba to jeszcze warto wspomnieć, że każde takie urządzenie służy do testowania wszystkiego, co odtwarza jakiś nośnik, czyli właśnie magnetofon, zarówno kasetowy, jak i szpulowy, gramofon, gdzie z kolei kręci się płyta i też jest nośnikiem, więc jakby to każde urządzenie, które ma właśnie tego typu funkcję odtwarzania, to kluczowe jest właśnie wykorzystanie takiego instrumentu pomiarowego. Tak. A co my dzisiaj zrobimy z tym urządzeniem? No, nie będziemy Was tutaj zachęcać, żebyście sobie takie znaleźli czy kupili, bo one są rzeczywiście unikalne. Natomiast świetnie akurat ten konkretny model pokazuje 2 parametry, które jak widać były sprawdzane na końcu linii w fabryce i pokazuje dwoistość tych pomiarów. Mierzymy drift, czyli odstrojenie od prędkości obrotowej
i mierzymy wind flutter, czyli wahania tej prędkości. Dzisiaj powiemy o tym, czym te dwa parametry są, czym nie są, może też trochę jak na siebie wpływają. No zobaczymy, co nam tam wyjdzie na pomiarach. Dobra, więc zacznijmy od driftu. Mamy gramofon, musimy mieć gramofon z płytą pomiarową. Przypadek, mamy naszą płytę pomiarową i wykorzystamy trakt 3,15 kHz, czyli pierwsze na płycie. Sinusoida o częstotliwości 3,15 kHz, puszczona z prędkością 33,1/3 i sprawdzimy, najpierw może puśćmy od razu, jak my tutaj mamy w tym momencie dostrojenie tej prędkości 33,1/3, czyli na ile to jest dokładnie 33,1/3, a nie na przykład 33 albo 33,2/3. Patrzymy. Mamy sygnał, no i mamy odstrojenie na poziomie 1%. Teraz Adrian, ponieważ ma stary analogowy gramofon, ma tam pokrętło strojenia prędkości, więc tym pokrętłem próbuje złapać 0, czyli złapać idealnie prędkość 33,1/3. Średnio Ci się to, Adrian, udaje. Nie, celowo pokręciłem, by było widać, że faktycznie to się dzieje, natomiast... Tak. Zwróćcie uwagę, że odchyłka może być na plus, może być na minus, prawda? Czyli może być odrobinę wolniej się kręcić gramofon albo odrobinę szybciej. Mamy teraz 0. 0, czyli mamy idealne 33,1/3, ale za chwilę do tego przejdziemy. To nie znaczy, że mamy 0 na wind flutter, prawda? Wind flutter mamy bardzo wysoki, zaraz powiemy, z czego on wynika. Na razie tylko zwróćcie uwagę, to są dwa różne parametry. Idealne 0 tutaj, a tutaj szaleństwo. Dobra, za chwilę nam się prawdopodobnie włączy ścieżka kolejna, czyli 45, inna prędkość. Ta sama sinusoida, tylko inna prędkość i... Słucham, Adrian, coś chciałeś powiedzieć? Nie, no właśnie chciałem powiedzieć to, co wymieniłeś. Także zobaczycie, że tutaj nagle nam się pokaże, że się nam się... Najpierw zwróćcie uwagę, tak, następny sygnał, No. szaleństwo, bo urządzenie nie wie, urządzenie dostaje nie tą sinusoidę z nie tą prędkością, ale zróbmy prędkość 40. Widzimy, że pokazuje, że jest za niska prędkość, tak? No i teraz co zrobimy? No, podwyższamy dodajmy. prędkość, tak, dodajemy 45 obrotów na minutę, no i jak widzicie, jest prawie idealnie, ale znowu pokrętłem regulacji prędkości, tym razem drugim, czyli do 45 obrotów na minutę, regulujemy na idealne 0, no prawie, postarajmy się, Adrian. No dobra, czyli mamy równe 45 obrotów na minutę i zwróćcie, znowu ta sama sytuacja, wind flutter nam szaleje, ale prędkość obrotowa jest prawie, że dostrojona idealnie, 45 obrotów na minutę. Nie 44, nie 45,1, 45 obrotów na minutę. Dobra, sygnał nam w tym momencie już spadł, koniec ścieżki. Jeden parametr mamy załatwiony. Dosyć prosty, intuicyjny do zrozumienia. Trochę więcej zabawy jest z wind flutterem i teraz właśnie do niego przechodzimy. Mamy już idealnie ustawiony gramofon, jeżeli chodzi o dostrojenie. No to teraz wind flutter. Tak, no i właśnie, jeżeli chodzi o wind flutter, no to jest to ważny parametr, bo on tak naprawdę mówi o tym, jak te obroty są stabilne, czyli to, co właśnie zostało wspomniane. Możemy mieć stałą na przykład prędkość 33 równe i to nie znaczy, że ona musi się wahać, albo są jakieś czynniki, które wpływają na stabilność tych obrotów. To magiczne określenie, które się pojawia w formie wow and flutter, nie chodzi o to, żebyśmy naśladowali te dźwięki, ale tak naprawdę mówi się tutaj wiem, że chciałbyś bardzo, ale może tego oszczędźmy. Natomiast chodzi o to, że mówimy o tak zwanym kołysaniu i drżeniu dźwięku i są to, jakby dzieli się to pasmo, w którym występują te właśnie częstotliwości na jakby dwa elementy. To jest między innymi dlatego, żeby badać jakieś szczegóły, tutaj występują dwa filtry jeszcze dodatkowe, gdzie możemy zawężać to pasmo, w którym mierzymy. To od razu mówię, że to nie są częstotliwości związane z dźwiękiem, tylko właśnie z pomiarem tego odstrojenia. I to, co jest ważne, to to, że między innymi dzięki temu określeniu tego parametru widzimy, jak bardzo stabilny jest ten gramofon, ten silnik. I tu chyba warto też przy okazji powiedzieć, jakie są te parametry, bo można mówić, że no dobrze, ale to 1% to jest dużo, mało, to może być takie nieintuicyjne, więc odnieśmy się do tego. Generalnie w przypadku na przykład magnetofonów studyjnych produkowanych tam w okolicy lat 70., 80., tak, czyli to mówimy o takich sztuderach, które występowały, to już się przyjmowały, że on spełnia właściwą normę, jeżeli miał tą odchyłkę od prędkości, czyli to, co tutaj pokazywaliśmy, była na poziomie 0,2%, a jeżeli parametr wow and flutter, czyli tego kołysania i drżenia, był na poziomie 0,1%.
Także no, warto wiedzieć, gdzie jest ten taki już bardzo wysoki poziom. No i teraz tak, to co powiedzieliśmy Wam na początku, to jeszcze dodam jedną informację i to może taka mała zagadka, ale to już nie będziemy... Moja wypłata. To jest tak, to jest Twoja wypłata za dzisiejszy występ, ale ona zniknie tutaj, natomiast ważne Jak jest to, po zawsze. co to zrobiliśmy. Znikająca wypłata. Nie, no tak naprawdę to chodzi nam o to, że celowo wprowadziliśmy tutaj tą monetę, która ma grubość około 1 mm, żebyście mogli zobaczyć sobie takie zjawisko, co będzie, jeżeli na przykład macie płytę, która jest krzywa o 1 mm, jak to wpłynie. Dlatego powtórzymy jeszcze raz ten pomiar, co robiliśmy wcześniej i zobaczycie, jak będzie z monetą lub bez niej i też trochę... Czyli robimy doświadczenie, czy krzywa płyta wpływa lub nie na UNT Flutter. Nie? No i Tak. to jest na początek symulujemy. Niestety nasze płyty są ultra płaskie, więc musieliśmy zepsuć, dając nam moje pieniądze, wkładając w Twój gramofon. No proszę bardzo. Dobrze, więc teraz skupimy się na tej wskazówce. Czyli znowu ta sama ścieżka, sinusoida 3,15 przy prędkości 33,1/3. Tu się już tym nie zajmujemy, patrzymy teraz tutaj. No i co, Adrian, sądzisz? Tak, no i zaraz zobaczymy. Zobaczcie, że mamy tutaj zakres 0,1%, czyli ten sztuder, tak, o którym mówiliśmy. I tutaj jest 0,1%, wypada nam właśnie w tym miejscu, gdzie jest 10, tak? Wiadomo, że się po prostu chodzi o zmianę zakresów. Natomiast widzimy, że z monetą ta wartość nam tutaj wykracza lekko albo dochodzi do tego 1%. Czyli przy tym odczycie moglibyśmy powiedzieć, że jest na poziomie 1% ten UNT Flutter i do takich wartości nam tutaj dochodzi. Teraz zatrzymam gramofon. No i widzicie nawet, że jest tak krzywa ta płyta, że pomimo, że jest na spoczniku, to dotyka, dlatego mamy Tutaj to macie miganie, sygnał. że się pojawia sygnał. Ale teraz uzdrówmy sytuację, czyli zatrzymuję gramofon. Tak, komisyjnie, żeby wszyscy widzieli, Twoja wypłata. No i powtarzam to samo, tak? Czyli robimy sobie. Dokładnie ta sama ścieżka. Już tutaj nie zaczepia płyta. Może ja zakryję. Czego się spodziewamy? Czy spodziewamy się, że się UNT Flutter polepszy, pogorszy, nie zmieni? Chwila na powiedzenie. No Tam i żonie czy dziecku i proszę bardzo. Co sądzisz, Adrian? no i widzimy tak, że teraz maksymalnie nam ta wskazówka, ona w ogóle tutaj zatrzymuje się praktycznie na 0,08, ale nie dochodzi maksymalnie do 0,9. A przedtem przechodziło przez 0,1, nie? Tak, w ogóle wychodziła poza zakres pomiarowy, a tutaj dopiero ma tą możliwość. Także tak, dobrze myśleliście, że po wyjęciu tej monety mamy lepszą płaskość płyty, ale mimo wszystko i tak ta zmiana nie jest taka No kolosalna. dobra, ale poczekaj, bo ja bym powiedział, że to w sumie jest niewielka zmiana, tak? Bo mieliśmy to za skalę, a teraz mamy na 9, więc Tak. gdzieś tam wniosek jest taki, że krzywa płyta dodaje UNT Fluttera, czyli pogarsza ten parametr, Zdecydowanie. ale nie aż tak bardzo. Tak, to nie jest tak, że jeżeli macie jakieś płyty, szczerze, ja kiedyś mierzyłem swoją kolekcję też, bo badałem szerzej te. Wiadomo, że jeszcze fajniej byłoby muzyki posłuchać z tą różnicą. Natomiast mierzyłem swoje płyty i szczerze mówiąc, te płyty, które miałem najlepsze z kolekcji, to one nawet dosięgały do parametra bicia pionowego 1 mm, nawet przekraczały 1,2 miały. Więc ja bym powiedział, że tak, no, dobra praktyka to jest do tego 1 mm, żeby one nie przekraczały tej. Widziałem takie płyty, które przyszły ze Stanów, kolega zamówił, to miały bicie pionowe 3 mm, no to już wiadomo, że nawet ze względów takich mechanicznych ten naleśnik no w ogóle wyrzuca wkładkę. Natomiast jeżeli mamy płytę tak do 1 mm bicia pionowego, to powiedziałem, że to jest taka dobra rynkowa wartość i w ogóle bym się tym jakby nie martwił. Natomiast no wiadomo, no tak, no, idealna płyta miałaby 0, ale takie płyty nie istnieją, więc myślę, że ten przedział między 0,5 a 1 to jest taki dobry, takie najlepsze płyty, które miałem, to właśnie były w okolicach 0,5 bicia pionowego, mierzonego już mikroskopem, bo nie da się tego wręcz już tak dobrze okiem zobaczyć. No i między innymi też tutaj wchodzi nam to, że nie tylko płyta, ale może być też talerz, który ma jakieś wykrzywienie, tak, bo to bicie pionowe to nie tylko jest płyta, ale właśnie tutaj wchodzą te wszystkie parametry związane z talerzem. Też warto powiedzieć, że bardzo istotna jest centryczność płyty. I tutaj ona ma też bardzo duże znaczenie, więc wszystkie rzeczy, elementy składowe, powiedziałbym mechaniki, tutaj sumują się w tym UNT Flutter, więc
To, że był taka wartość była tu odczytana, to możecie też sobie tym bardziej się utwierdzić, że Adam miał bardzo dobre parametry, bo widzieliście, że miał 0,75 wow and flutter, co 0,075, co jest bardzo dobrym parametrem w ogóle wśród dzisiejszych gramofonów. Także no, warto mieć to na względzie i może tutaj jeszcze jedno zdanie, no bo właśnie, no, mogę sobie tutaj sięgnąć po magiczne narzędzie, tak, czyli wyciągnąć telefon i teraz pytanie, znowu może taka zagadka, no położę sobie go tu, oczywiście mógłbym sobie coś dodatkowo dodać, żeby on mógł leżeć płasko, ale pytanie, czy w ogóle potrzebuję jakichś pomiarów, jak mu kładę telefon i od razu widzę, czy jest dobrze, czy jest źle, tak? No i tu warto powiedzieć, że jeżeli korzystamy z telefonu, on jest dobry do takiej szybkiej weryfikacji w ogóle, żeby zobaczyć stabilność i obroty, ale weźmy pod uwagę, że on z samego założenia zaburza, no bo nie jest kółkiem, tak? Chyba, że ktoś ma taki telefon, no ale ten telefon nie jest kółkiem, też niekoniecznie równo go położymy, więc... A nawet jak równo wprowadzacie jakąś masę do układu i nigdy nie ustawicie jej idealnie, więc tak. najlepiej mierzyć Wentflatter, no może nie tym urządzeniem, ale generalnie urządzeniem, które mierzy sygnał bezpośrednio, a nie mierzy to na przykład jakimś tam akcelerometrem. Szczerze, wystarczy nam tak naprawdę zwykły jakiś miernik, który ma w ogóle pomiar częstotliwości. I tyle, tak? Dobra. I to często nie są drogie urządzenia. Takie rzeczy będziemy robić też na Akademii Gramofonu, także zapraszamy. A ja tak jeszcze dla podsumowania, bo wyszliśmy, Adrian, od takiej sytuacji, że mieliśmy idealnie tutaj mieliśmy szaleństwo. Czy może być na odwrót, że tutaj mamy powiedzmy blisko tam 0,01, bardzo fajny Wentflatter, ale tu mamy, nie wiem, 1% w tą, 1% w tą. No, znaczy tak, nie ma takiej sytuacji, jeżeli wskazówka będzie stała stabilnie na tej części skali, to tak, to może być tak, tak, że tutaj będzie wskazanie dobre, a tu będzie tak, ten. bo będzie po prostu odchyłka od na przykład prędkości 33,0, nie? Czyli Tak. macie złą prędkość, ale stabilną, czyli tak trochę jak w tym przysłowiu, nie? Źle, ale stabilnie, żeby nie mówić tutaj brzydkich słów. Tak, natomiast no, z założenia, jeżeli już tu na tej wskazówce mamy wahanie się prędkości takie, że ona się rusza, no to już się nie da osiągnąć stabilnego Wentflattera. Czyli też z drugiej strony nie można powiedzieć, tak, że te parametry są tak odcięte jak siekierą, nie? Że jest osobno drift, osobno Wentflatter, wpływają na siebie, ale absolutnie są możliwe konstrukcje, które mają bardzo stabilną prędkość, czyli mały drift, duży Wentflatter i vice versa. Tak, no i ja się osobiście cieszę też, że mieliśmy okazję to urządzenie uruchomić, bo ono się nam bardzo przydaje do takich aspektów dydaktycznych, ale też szczerze mówiąc, no zabraliśmy je właśnie na targi do Moers, gdzie pojechaliśmy ostatnio, tam akurat mieliśmy premierę na rynek niemiecki naszej płyty, też tam uruchomiliśmy już Akademię Gramofonu, więc no cieszę się bardzo, że mieliśmy taki bardzo prosty i naoczny element do też demonstracji i wytłumaczenia tych aspektów. I tak naprawdę no to no myślę, że kawałek ładnej historii, przy okazji też prosty, jeżeli chodzi o wartość taką dydaktyczną. No to na koniec może, żeby tradycji stało się zadość, zagadka. Zagadka od Daniela. Czy slipmata może wpłynąć na Wentflatter? Dobra, no to chyba tym zakończymy. Pamiętajcie o drifcie, pamiętajcie o Wentflatterze. Życzymy Wam jak najbardziej idealnych odstrojeń i jak najniższych Wentflatterów i do zobaczenia w następnym może odcinku albo kiedyś tam. Do zobaczenia. I to już cała dzisiejsza historia. Muszę powiedzieć, że nie było zbyt łatwo, bo panowie byli bardzo zmęczeni po tych targach. Nagrywaliśmy następnego dnia, a ja dzisiaj tutaj produkuję się o godzinie 6 rano, żeby zdążyć na piątek. Jest to pierwsze takie moje doświadczenie, ale mam już poczucie, że się udało. Także bardzo dziękuję Adrianowi i Danielowi. Cieszę się, że jestem gdzieś w pobliżu i mogę obserwować, jak ten projekt się rozwija. Może by chwyciliście to w tym, co mówili, że Akademia Gramofonu otworzona została także w Niemczech, także to jest też projekt, który się rozwija, a my wciąż mamy szansę dołączyć do niej u nas, w Polsce. Zapraszamy.